Sklep z papugami specjalizuje się w sprzedaży ręcznie wykarmionych papug. Takie papugi są ufne w stosunku do każdego człowieka i po zakupie nie trzeba poświęcać czasu na żmudny proces ich oswajania. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby nasze papugi były prawidłowo wykarmione i wychowane. Nabywając sztucznie wykarmioną papugę, powinno się być absolutnie pewnym, że była ona karmiona przez człowieka od wyklucia aż do uzyskania samodzielności. Te, które zostały wyjęte z gniazda tuż przed sprzedażą i karmione sztucznie jedynie przez krótki czas, nie można w żadnym wypadku określić mianem ręcznie wykarmionych. Papugi te nigdy nie będą już tak ufne i bezgranicznie oddane swojemu opiekunowi. Podobnie nieprofesjonalne jest oferowanie papug, które nie są jeszcze samodzielne i wymagają karmienia przez nabywcę. Zdarza się, że nieuczciwi hodowcy, którzy chcą jak najszybciej pozbyć się kłopotu, wmawiają nabywcom, że jeśli przyszły opiekun sam wykarmi papugę, to będzie ona do niego bardziej przywiązana. A tymczasem nawiązywanie z pisklęciem relacji jeszcze w trakcie wykarmiania prowadzi do wypaczenia jego psychiki, bo papuga w tym wieku nie jest jeszcze gotowa do odbierania bodźców z otoczenia. Te istotne relacje wykształcają się dopiero po opuszczeniu gniazda. Ten właśnie etap ma bezsprzecznie największy wpływ na kształtowanie się papuziej osobowości. To czas ultra szybkiego odbierania i zapamiętywania sygnałów z otoczenia. To właśnie najlepszy okres, w którym papuga powinna trafić do ostatecznego opiekuna, który będzie jej partnerem, nie rodzicem. Oczywiście najlepiej, żeby nabywana papuga była jak najmłodsza, ale jednocześnie taka, żeby potrafiła już samodzielnie przyjmować pokarm, a różne osobniki przyswajają tę umiejętność w różnym czasie. Warunkiem koniecznym jest, aby już co najmniej przez tydzień samodzielnie odżywiała się ziarnem, granulatem, owocami i warzywami. Najlepiej, gdyby przebywała z innymi, samodzielnie już jedzącymi, ręcznie wykarmionymi papugami, które są nauczycielami jedzenia. W sklepie z papugami dbamy o to, żeby ręcznie wykarmiona papuga już przyjmowała przynajmniej przez tydzień samodzielnie pokarm, zanim trafi do swego opiekuna. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że zmiana otoczenia jest dla niej źródłem stresu. Jeśli papuga zaczęła przyjmować samodzielnie pokarm raptem dzień wcześniej, stres może spowodować, że przestanie to robić. Jedynym wyjściem będzie wtedy powrót do sztucznego karmienia. A jeśli w domu opiekuna nie ma nauczycieli jedzenia, nie wiadomo jak długo jeszcze będzie musiał karmić ją sam, zanim nauczy się ona samodzielności. Oczywiście ideałem byłoby, aby każda ręcznie wykarmiona papuga, gdy tylko staje się samodzielna, możliwie szybko znalazła swój dom. Zwykle jednak, jeszcze przez kilka miesięcy młode ptaki czekają na swego opiekuna. Lepiej byłoby, aby nie przywiązywały się do innej osoby. Ale ponieważ nawiązywanie w tym okresie więzi społecznych ma tak kapitalne znaczenie dla rozwoju ich psychiki, nie wolno pozostawiać ich na ten czas w samotności. Powinny przebywać w grupach złożonych z kilku ręcznie wykarmionych osobników w podobnym wieku. Tak przetrzymywane ptaki pozostają przyjazne i ufne wobec ludzi, a jednocześnie przez interakcję z innymi osobnikami następuje ich rozwój emocjonalny i kształtują się społeczne zachowania. Ale powinno się stanowczo wykluczyć osobniki, które po osiągnięciu samodzielności przebywały w wolierze u hodowcy wraz ze swymi rodzicami lub innymi nieoswojonymi papugami. Ale tu właśnie wyłania się pewien problem. Papuzie dzieci, podobnie jak te ludzkie, poznają świat przez zabawę, a efekty zabawy grupy papug bywają podobne do rezultatów igraszek grupy pozostawionych bez opieki przedszkolaków. Ptaki baraszkują ze sobą, a to odbija się negatywnie na ich wyglądzie. Szczególnie cierpi na tym ich upierzenie. Pióra, zwłaszcza papug długoogonowych, są połamane, a niekiedy powyrywane. A ponieważ młode ptaki nie potrafią jeszcze odpowiednio ich pielęgnować, wyglądają jeszcze gorzej. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ w krótkim czasie pióra zostaną odtworzone i ptaki będą wyglądać pięknie. Tylko że klienci o tym nie wiedzą,
a dokonując zakupu, większość kieruje się wyglądem zewnętrznym. No bo jak tu kupić arę bez ogona? Dlatego wielu sprzedawców umieszcza wykarmione papugi w oddzielnych klatkach, czekając na nabywców. Taki ptak prezentuje się wspaniale, ale na jego psychice dokonano gwałtu. W tym najważniejszym dla rozwoju emocjonalnego okresie przebywa w samotności. Ta papuga nie będzie już umiała kształtować odpowiednio więzi społecznych. W przyszłości taki pupil, którego rozwój emocjonalny został zakłócony, będzie prawdopodobnie sprawiał opiekunowi problemy. Może być hałaśliwy, agresywny, charakteryzować się zmiennością nastrojów. Dlatego w sklepie z papugami dbamy o rozwój fizyczny naszych papug, ale również, a może przede wszystkim, o ich rozwój emocjonalny. Co prawda ich pióra bywają niekiedy w nieładzie, ale ich przyszli opiekunowie na pewno nie będą mieli z nimi problemów.